Passeratti. Cześć, Passeratti. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Passata. Passata nikomu nie trzeba przedstawiać, bowiem już za życia stał się modelem legendarnym, zwłaszcza w Polsce. Legenda B5 w 1.9 TDI Highline jest wiecznie żywa. Ale czasy się zmieniły, zmienił się też Passat. Po pierwsze, jest to już generacja B9, czyli 9. odsłona. Po drugie, od teraz Passat będzie już występował tylko w wersji kombi. Z tym, że w tej części świata, bo na przykład w Chinach, jest też odmiana sedan. W pozostałych regionach jest tylko kombi, bo podobno to było częściej wybierane nadwozie, więc Volkswagen obliczył, że nie opłaca mu się oferować sedana. Ach, te pieniądze. Szkoda i nie szkoda. Mi bardziej jest szkoda wyglądu nowego Passata, który jest nieco nijaki. Brak mu jakiegokolwiek charakteru i gdyby ktoś mi powiedział, że jest to kolejny elektryk z rodziny ID, to bym uwierzył. Nowy Passat nie jest brzydki, ba może się nawet podobać, ale wydaje się właśnie taki nijaki. Niby ma wąsa świetnego z przodu i blendę świetną z tyłu i dumny napis na środku Passat, ale czegoś tu brakuje. To wszystko jest takie mdłe. I w podstawie nie ma ani wąsa, ani tej blendy z tyłu. Z profilu znowu nowy Passat przypomina mi nieco Insignię, a nieco nowego Superba. Zresztą nowy Superb to bliźniak Passata i te auta są właśnie z profilu identyczne. I też mam takie odczucie, że z profilu jakby nowy Passat miał za duże zwisy, a koła za małe, ale może za bardzo się czepiam. Tak więc, dosyć już gadania o wyglądzie, to kwestia gustu. Pora więc na największą zaletę aut kombi, czyli bagażnik. Ale zanim pokażę bagażnik, to wymiary, bowiem nowy Passacik urósł i to znacznie. Nowy Passat ma 4 m 92 cm długości, 1,85 m szerokości oraz 1,52 m wysokości. Rozstaw osi to 2 m 84 cm, a to oznacza, że nowy pasek jest o 15 cm dłuższy, 2 cm szerszy oraz 2 cm wyższy. Rozstaw osi jest teraz większy o 7 cm. Auto naprawdę dużo urosło. Urósł też bagażnik o całe 40 litrów i teraz jego pojemność to konkretne 690 litrów. I tu od razu dodam, że poprzedni Passat miał tak samo długi bagażnik i o 5 mm węższy. Więc tutaj tak naprawdę dużo się nie zmieniło. No ale kufer i tak jest ogromny. Mamy też drugie dno, gdzie pod spodem jest miejsce na roletę, a także i klucze oraz zestaw naprawczy. W opcji oczywiście też możliwość zamówienia koła zapasowego. Drugie dno można też opuścić, a w bagażniku są schowki, gniazdo 230, aż 4 haczki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, czy nawet dodatkowy zamykany schowek z boku. Pod względem praktyczności tutaj jest wszystko. Są też rączki do składania tylnego oparcia właśnie z poziomu bagażnika. Jedynie szkoda, że to środkowe oparcie nie kładzie się cało, tylko jest ta dziura. No ale i tak dobrze jest chociaż ta dziura. Szkoda też, że podłoga w bagażniku nie jest idealnie płaska, nawet jak poprawimy zagłówki. No i Passat to kolejny egzemplarz, gdzie nie da się zamknąć całego auta z poziomu klapy bagażnika. Powinien być przycisk zamykania klapy oraz przycisk blokowania całego auta, a tutaj tego nie ma. W takim razie wskakujemy na tył. Tutaj miejsca jest mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo, zwłaszcza na nogi, czuć, że auto jest dużo dłuższe. W zasadzie to jest jedyny element, w którym nowy Passat ma znaczną przewagę nad poprzednikiem, czyli przestrzeń na nogi. Ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie miejsca mam mnóstwo. Jest też podłokietnik i to taki fajny zamykany z patentem na telefon lub książkę. Są rolety, haczyki na ubrania, czy jest oddzielna strefa klimatyzacji oraz złącza i nawiewy. Są też miejsca na telefon w oparciach foteli, jak i jest w opcji duży zasuwany dach. Pod względem praktycznym tutaj znowu chyba jest wszystko. Wskakujemy więc naprzód. I tutaj w moim egzemplarzu są fotele Ergo Active, które są super wygodne, ale trzeba pamiętać, że w podstawowej odmianie nie ma tych foteli. Tak samo jak i w podstawowej odmianie nie ma elektrycznych regulowanych foteli. To jest opcja. A fotel, tak jak mówiłem, jest bardzo wygodny i łatwo go razem z kierownicą ustawić. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj niestety producent poszedł po kosztach, czyli jak największy ekran, jak najmniej przycisków i fajrant. Szkoda, bo naprawdę tak wielki ekran, no to już źle wygląda, a brak przycisków fizycznych boli przy obsłudze chociażby klimatyzacji. Ekran ma 15 lub 13 cali, ja mam ten większy, no i jest przeogromny. Fakt,
Volkswagen wreszcie nauczył się pisać oprogramowanie, które działa w miarę płynnie i szybko i nie ma błędów, ale naprawdę ten ekran jest za duży. Śmiesznym bajerem jest asystent głosowy, któremu możemy sami zakodować imię, czyli nagrać je, a potem będzie reagowało na nasze polecenia. I tak, oczywiście sprawdziłem i można też przeklinać i będzie Passacik na to reagował. Toyota. Cześć Toyota. Jaka jest dzisiaj prognoza pogody? Och, jeszcze tego nie wiem. Dieselgate. Wreszcie też Volkswagen ma podświetlone te paski od temperatury. Chociaż i tak wolałbym starego, dobrego klimatronika z pokrętłami czy przyciskami. A tutaj nawet światła, szklany dach i roletę sterujemy dotykiem. Miło, że chociaż na kierownicy są zwykłe fizyczne przyciski. A za kierownicą są już tylko cyfrowe zegary, które mają kilka motywów, dużo kolorów, no i mają rozbudowany komputer pokładowy. Dobra, to sprawdźmy materiały. No cóż, podczas macania słychać skrzypienie, ale ogólnie wszystko jest nieźle spasowane i podczas jazdy jest absolutnie cisza. Gorzej, że materiały są moim zdaniem gorsze niż w poprzedniku, wydają się dużo tańsze. No i jest piano black. Jest też złącze Isofix z przodu, a to jest akurat plus. To w takim razie pora na schowki i złącza, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską na szczęście normalne silniki. Normalne, czyli w podstawie mamy 4-cylindrowe 1.5 turbo o mocy 150 koni, dalej możemy mieć 2.0 turbo diesla o mocy 122, 150 lub 193 koni, a na szczycie jest 2.0 turbo benzyna o mocy 265 koni. Do tego jest też jeszcze hybryda plug-in oparta o silnik 1.5, która ma łącznie 150 lub 177 koni. Każdy silnik ma 4 cylindry i każdy ma już skrzynię automatyczną o 7 lub 6 przełożeniach. DSG-6 mają tylko hybrydy plug-in. Czyli gama silnikowa jest niemal taka sama jak w poprzedniku, zniknęła jedynie skrzynia manualna oraz silnik BTDI, którego pod koniec produkcji już też chyba nie było w poprzedniej generacji. Ja do testu wybrałem podstawowego Passata, czyli wersja 1.5 ETSI, która jest z miękką hybrydą. Tak ten silnik brzmi. Od zwykła praca 4-cylindrówki z klekoczącymi wtryskami i syczącą turbiną i zaworem upustowym. Silnik ma 150 koni oraz 250 Nm, do tego napęd na przód oraz 7-biegową skrzynię biegów. A to daje nam 9,2 sekundy do pierwszej setki. Pora to sprawdzić. Wynik to dokładnie 9,2 sekundy. I co ciekawe, tu nie ma procedury startu, nie ma nawet zmiany trybów jazdy, w związku z tym auto zawsze robi do setki 9,2 sekundy, o ile oczywiście jest sucho. Na mokrym oczywiście auto walczy z trakcją. A co do trybów jazdy i ustawień, to auto to ma, ale w opcji. I cieszę się, że tej opcji nie miałem. Otóż podobno egzemplarze z DCC, czyli ustawieniami zawieszenia, mają problem, jakim jest hałasujące właśnie zawieszenie. Świetnie ten problem opisuje Marcin Łobodziński na swoim kanale, na który serdecznie zapraszam. U mnie na szczęście zawieszenie nie hałasowało i było nawet dobrze zestrojone. Taki typowy Volkswagen, nieco sztywny, ale nie bardzo twardy. Na układ kierowniczy też nie ma co narzekać, jest dobrze zestrojony. Wróćmy jednak do silnika i osiągów, bo te 150 koni wydaje mi się, że jest to delikatnie za mało jak na tak duże auto. Podróżując w 4 osoby, czujemy, że już brakuje nieco mocy, a auto więcej wyje niż przyspiesza.
No i jest to nieszczęsne opóźnienie na skrzyni, które czasem jest naprawdę duże i to irytuje. Jak widzieliście, czasami silnik jest zgaszony, bowiem ta miękka hybryda tak działa, że potrafi zgasić silnik, jak na przykład dojeżdżamy do świateł, albo jak właśnie puścimy gaz na trasie. Tak jak mówiłem, mocy minimalnie mi brakowało, albo momentu, ale w ostateczności tak może być. Poprzednik z tym silnikiem był bardziej żwawy, ale to dlatego, że był o 100 kg lżejszy. Nowy waży 1572, a poprzednik 1471 kg. Z tym, że poprzednik był mniejszy i nie miał miękkiej hybrydy, a to wszystko waży. Poprzednik do setki miał 8,9 sekundy, a ten ma 9,2. Niby 30, no ale jednak poprzednik był nieco szybszy. Zaletą tego silnika jest z pewnością zużycie paliwa, które jest naprawdę super niskie. W mieście bez problemu robiłem wyniki na poziomie 7 litrów, a jak były naprawdę ogromne korki, to robiłem okolice 9 litrów. Na trasie przy 120 miałem wyniki na poziomie 5,6 litra, a przy 140 6,7. Świetne wyniki jak na tak duże, benzynowe 1,5. Bak paliwa ma 66 litrów. Nowy Passat jest też nieźle wyciszony, zwłaszcza od strony silnika, bo tego przy zwykłej jeździe praktycznie nie czuć. Przy wyższych prędkościach też jest nieźle, chociaż przy 140 słyszałem już pewien hałas, ale nie był on bardzo mocny. Pod względem prowadzenia nowy Passat prowadzi się nieco pewniej niż poprzednik, ale nadal jest to Volkswagen Passat, czyli takie Das Auto. Ani nie sportowe, ani nie komfortowe, po prostu Volkswagen. W takim razie pora na cenę. Podstawowy Passat z silnikiem 1.5 ETSI kosztuje 163 tysiące złotych. Odmiana z dieslem 122-konnym to wydatek 177 tysięcy złotych, a najtańsza hybryda plug-in to wydatek aż 236 tysięcy złotych. Jak chcecie mocniejszą benzynę, czyli 2.0 turbo 265 koni, to trzeba już na nią wyłożyć 247 tysięcy złotych, ale jest ona od razu w najwyższym wyposażeniu Airline i ma w standardzie napęd na wszystkie koła. Jak porównamy ten cennik do poprzedniego Passata, to okazuje się, że nowy Passat podrożał o około 10 tysięcy złotych, ale przy silniku 1.5. Jak na przykład porównamy Passata 2.0 TDI, 150 koni i automat, to nowy kosztuje 212, a stary kosztował 187 tysięcy złotych. Tutaj to różnica aż 25 tysięcy złotych, a mówię o tym samym wyposażeniu Elegance. No właśnie, a poprzedni Passat wciąż jest w cennikach, więc jak ktoś chce Passata, to lepszym wyborem będzie właśnie ten poprzedni. Największa przewaga nowego Passata to więcej miejsca nogi w drugim rzędzie i nieco niższe spalanie, choć co drugie to jest naprawdę minimalne. I tyle. Wszystko pozostałe jest albo podobne, albo gorsze. A szkoda. Szkoda, bo Passat zawsze był świetnym, poprawnym autem. Teraz też takim jest, ale jest jeszcze droższy i jeszcze bardziej nijaki. A przecież jest też nowy Super, który jest tak samo duży, bo jest niemal tym samym autem, a jest tańszy i ma chociażby zwykły panel od klimatyzacji. I można go też kupić w innym nadwoziu niż tylko kombi. Cześć!